Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812 i zapraszam na mój chow Bergman. Czego to dzisiaj zaczniemy? Zaczniemy od tego, że czekamy na nową wersję mapy. Ta mapa jeszcze nie jest publicznie dostępna, jeszcze nie jest gotowa. Miejmy nadzieję, że już niedługo będę mógł się też nią cieszyć. Jak co po niektórzy youtuberzy. Okej, dobra, zacznijmy. Nasze tradycyjne prace gospodarskie, czyli trochę jajek przeniesiemy do magazynku. Hop. O. Troszkę coś mi się to źle uchwyciło. O, ale... O, to tutaj zaraz coś spadnie. Spróbujmy to podsunąć. Aha, dalej tego nie podsunę. No właśnie. Nie wiem dlaczego te jaja tak tutaj wędrują po tej przyczepie. Ale sprzedaż będzie tych jajek za jakiś czas, więc na razie jeszcze będziemy je układać. Dobra, tutaj mamy, widzę, co mamy. W zasadzie tutaj to mógłbym to tak położyć. Chyba. No, come on. Nie mogę tego uchwycić. O. Hop. I... No nie wsunę tego dalej chyba. No, dobra, puszczone, ale... Nie wsunę tych jajek. No trudno, będą tak sobie tutaj leżeć. Ok, co my tutaj mamy? Mamy kurnik 100 na 100, więc trochę tych kur możemy dać do rzeźnika, więc już bierzemy nasz wózek i jedziemy z kurczakami. No tak. Nie wiem właśnie czy z kurczakami, czy z kaczkami, ale coś tutaj na pewno zabierzemy. Wydaje mi się, że chyba kaczek mamy dużo. Kaczek mamy dużo i tu mamy 14 miesięcznych. 4 sztuki, więc je sobie weźmiemy. I 12-miesięcznych 10. Ile my tu możemy zapakować? 2. No dobra, niech będzie. Bo kurczaków nie mamy tak dużo, zobaczcie. Mamy tylko tych kurczaków 5, 14, 22, 30 sztuk. Czyli 70 to kaczki. Z czego jak widać bardzo dużo młodych. Ja myślę, że możemy te 12-miesięczne jeszcze sprzedać. No, oddać do naszej przydomowej rzeźni. Te czarne kaczory już mają taką, że tak powiem, żałobne garniturki na sobie. No, to suniemy. Szkoda, że shiftem nie biegamy szybciej. Tak się Chciałem pokazać, że tak się prezentujemy, a my się tak prezentujemy. No to hop. Liczba zwierząt 2. Rozładuj. Tak, ok. I tych 4 rozładuj. Tak, ok. I wydaje mi się, że jeszcze coś tu się zmieści. Ja tutaj drób już włączę, żeby się przygotowywał.
Aktywuj. Jeszcze 3 sztuki się zmieszczą. Ale ja zamierzam... Dobra, jak już tu jesteśmy, to zerknijmy, ile my tu mamy gęsi. Gęsi mamy 24 i mamy młode gęsi. To jeszcze je zostawimy. Ale wydaje mi się, że moglibyśmy przywieźć... co my tu mamy w oborze? No właśnie, limuzyna 8-miesięczna to chyba jeszcze nie. Brown Swiss jest mleczna. Angus 8-miesięczna to też chyba jeszcze nie. Pa. No dobra, to na razie może tylko jeszcze te kurczaki, a tak naprawdę to kaczki. Byśmy sobie tutaj przywieźli i zostawimy. Bo wydaje mi się, że w kwietniu to my nie mamy za dużo do roboty. Zaraz się okaże. Jeszcze zobaczymy, może mamy jakiś ciekawy kontrakt do zrobienia, bo nam ciągle brakuje pieniędzy na te wszystkie nasze wydatki, raty kredytowe, raty leasingowe. Chociaż kredytu to teraz sprawdzę, bo już nie pamiętam, ale nie mamy za dużo chyba. Zaraz tylko zapakujemy. Jeszcze kaczory. Tak, ile się da, tyle zapakujemy. Dobra. Kaczory siedzą ani drgną normalnie. No, ciężko tutaj by było zrobić animację w tych wszystkich, wydaje mi się, maszynach, przyczepach. To tej animacji specjalnie nie ma. Może w jakiejś innej wersji kiedyś ona się pojawi, kto wie. Zobaczmy, ile rady damy radę tutaj przenieść. 4 sztuki. I zostały nam jeszcze 2, no ale to one pewnie tam rzeźnik je przerobi. To będziemy za chwilkę dalej nad nimi pracować. Świnki jest 7, czyli moglibyśmy świnki jakieś przywieźć i pokarm obornik. Obornik nie jest jeszcze taki zatrważających ilościach. Dobra. Zerknijmy jeszcze, jakie tutaj możemy zrobić. Znaczy pola mamy chyba już obsiane, także tutaj nie mamy nic do roboty. Gotowe do zbioru nie, ale w fazie wzrostu... A co to jest na jedynce? No, na jedynce mamy tutaj 93% pszenica. A dlaczego nie 100%? Co? Dlaczego nie 100%? Gotowe w fazie wzrostu. Dlaczego nie ma fazy wzrostu na tym polu? No nie wierzę. Ale numer. Dziwne. Naprawdę dziwne, bo... Aha, bo ja pszenicę mam wyłączoną. I jak ja tu mam pszenicę wyłączoną, to zobaczcie, nie mam fazy wzrostu, ale numer, no nawet nie wiedziałem. Człowiek się uczy całe życie, no. To ciekawe, tu jest coś do zbioru, ale tutaj jest trawa, zdaje się, tak? Co tutaj jest? Aha, bo tutaj nie widać, co to jest. A teraz będzie widać tą szóstkę.
To nie jest trawa, to jest koniczyna. No, jeden ciort za przeproszeniem i trawa i koniczyna. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Co my tutaj mamy do posprzedawania i kiedy? Mozzarella to wiadomo, że październik. Bawole mleko, niedużo tego mamy. Także nawet się chyba nie będę fatygował, żeby to mleko gdzieś coś z nim zrobić. Kozie mleko też nie, to tutaj też niewiele. Co my mamy w zleceniach? Nawożenie, oj, takie marne. Transport drzew nie chcę, odchwaszczanie, marne te kontrakty. Czyli znowu nie będziemy mieli nic do roboty. Na to wygląda. Tego nie, to żeśmy już używali poprzednio. Słuchajcie, co dalej? No cóż, no to za dużo nie mamy do roboty. Poza tym, że weźmiemy sobie jeden z traktorków. Ten? Może jakąś szybszą maszynę, może tamtą jednak. No to jest Fendt. Nie, 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 to nie była ta. Gdzie jest mój traktorek? Tak, tutaj stoi. Łaj, przez ten basen tutaj to nie będę chodził. Weźmiemy sobie Deutschfara. Z przyczepką nie. I pojedziemy po przyczepę i kupimy sobie trochę zwierzątek. Kręcimy, kręcimy, kręcimy i nie dokręciliśmy, ale to nic, na 3 razy, ale się podepniemy. Potem od razu by trzeba było do myjni z nim pojechać, bo już ledwo widzę przez te szyby. Dobra, pojedziemy do handlarza, albo do handlarki raczej. I dokupimy świnek 3. Bo tyle nam brakuje do chlewika. A resztę dopełnimy bydłem. Bydłem raczej chyba... Oj, to by był odwłos wypadek. Bydłem raczej mięsnym. Tylko żebym teraz znowu się nie pomylił, gdzie ten handlarz jest. Albo handlarka. Tak patrzę trochę na minimapę. I się zastanawiam, który to był zjazd. Tutaj nie raczej. Tu jest tartak z tego co pamiętam. Tu zdaje się będzie następny zjazd. Czy tu? Czekajcie, jednak zerkniemy na dużą mapę. Nie, handlarz to następny zjazd. Za rzadko z tego wniosek jeżdżę tam. Okej, to będzie tutaj przy sklepie. Się nie mogę doczekać tej nowej wersji mapy, słuchajcie. Hofbergmana. Troszkę tam będzie ona rozszerzona, trochę większa. Zresztą żeście widzieli pewnie na innych kanałach, jak to wygląda. Kupimy sobie 3 świnki. Tak. Małe świnki. I do tego dokupimy sobie... Aha, czyli już nic innego nie mogę kupić. Tylko świnki. Łe.
O, o, to słabo to troszeczkę to wygląda, słuchajcie. A mogę aż 13 ich mieć. No, mogę ich mieć 13. To po 3 przyjechać świnki. To trochę słabo. I co ja teraz biedny zrobię? Ile ja mam tych świnek obecnie? Bo jakoś na to nie zwróciłem uwagi w tym chlewiku. Mam 8. 6 pięciomiesięcznych, 3-miesięcznych. 7 mam, przepraszam. Dlatego 3, żeby było 10, bo pewnie więcej niż 10 mi się tu nie mieści. I to 5-miesięczne, jak teraz sobie pewnie nie będę w stanie sprzedać. A już kupiłem 3, ale w topa. Naprawdę nie wiem, co z tymi świnkami zrobić, bo ja ich teraz nie mogę. Mogę? Nie mogę. Bo ja bym chciał je oddać i już ich nie oddam. No może oddam? Ale po 40, a kupuję po 200. No trudno, moja wtopa. Oddam 3. I zamiast świnek to sobie jeszcze przywieziemy angusów. Ile się da? Da się 5. No to kupmy 5 angusów. Kup, ok. A świnek przywieziemy następnym razem. Mam nadzieję, że wiozę te 5 angusów. Już zerknijmy. Boże, jak one tutaj leżą. No to jednak wiozę. Aha, no to cudownie tu podjechałem. Ale nie ma ta gałka na kierownicy. Kręcimy szybko. To takie ślady, jakbym jeździł po tym polu, ale to nie ja. Dobra, tutaj jakaś zbiorowisko. Mamy, widzę na pasach. Chodzą w tej z powrotem, w sensie jakiś strajk może. Dobra. To cóż, pojedziemy do naszego cielętnika z tymi angusami. Zostawimy je w cielętniku. Tam zdaje się jest TMR, nie będę dawał mleka. Tam mleko chyba też notabene jest, jakoś to mleko nie schodzi, schodzi ten TMR raczej. Też przy tak małych cielakach to chyba powinno schodzić jednak mleko. Ale ja nie jestem zootechnik, więc ani inny rolnik, więc się nie będę czepiał, że coś tutaj jest, a nie powinno być, bo może akurat to ja się mylę. Dobra. Ale ewidentnie trzeba umyć ten traktor. No te szyby trochę mi tutaj utrudniają. Czy nie tyle, że nie widzę gdzie jadę, ale wypadałoby mieć je czystsze troszkę. A tu wypadałoby jechać ciut wolniej, żeby w tą bramę dobrze wjechać. O właśnie. I jedziemy teraz. No, to właśnie to było, o czym mówiłem, żeby w bramę dobrze wjechać. No dobra, tu mamy cielętnik i ktoś tam jest w tym cielętniku. O, czy my to będziemy w stanie rozpakować? Tak. A, już nie? Teraz tak. 5 sztuk poprosimy przenieść do hodowli. Ok, a z hodowli mogę zabrać... Aha, jednomiesięczne mam. To nic nie będę zabierał. Jednomiesięczne to są jeszcze za małe. Czyli mam w sumie 10 angusów. Jakby na to nie spojrzeć. No dobra.
To zostawimy tradycyjnie przyczepkę. Niech tutaj sobie na nas poczeka. Dobra, my jak się uda, to tutaj wykręcimy i pojedziemy się umyć, a za chwilkę zobaczymy, jak wygląda ten nasz cielętnik, jeśli chodzi o pożywienie. Ale wydaje mi się, że jest dużo. Tutaj nic nie ściąłem, tej trawy w ogóle. Też jest taki kawałek, że można by go ściąć. No i tutaj po tych wszystkich miedzach trawa jest, ale są takie areały, że to nawet człowiekowi się nie chce tak do końca po to schylać. Ale myślę, że można by się zainteresować tym naszym obornikiem za chwilkę i go zamienić na kompost może. O, tutaj coś leży. Właśnie nie wiem, czy to kompost, czy jakiś inny zwierz. Tak, myjeczka czeka. No to brudasa trzeba umyć. Przede wszystkim szyby, żeby coś tu można było zobaczyć. Kółka, szyby. No i z tyłu też, żeby to było elegancko już wszystko. Powiedziałbym odpustowo prawie. No ciekawe, że te błotniki nie trafiają na środek, tylko tak jakoś. No dobra, uszkodzenia 11%, to wypadałoby go też ponaprawiać. Tak myślę. Dobra, jedziemy do warsztatu, byśmy go troszkę poprawili. No taki dzień znowu będzie chyba na poły gospodarczy. Zobaczymy tylko, jak tam, czy nie trzeba TMR-u tym młodziakom dosypać. Dobra. Okej. Co my tu mamy na popsutego w takim stopniu? No, troszkę lakier się zdarł. Jak widzę, troszkę nawet mocno. Dobra, ale przynajmniej jest wszystko pięknie naprawione, dobrze jest. Możesz tu chwilę zostać. Zobaczmy, w jakim stanie jest ten traktor. Ten jest tylko brudny. No to nie ma takiego problemu, jak jest brudny. Słuchajcie, co my dalej robimy? Czy ja coś tu muszę dalej robić? Sprawdźmy. Angusy. Pokarm. No, pokarm jest prawie na full. TMR większościowo, chociaż mleko też jest, więc nieźle. Te świnki jeszcze chyba nie podrosły na tyle, żeby je... Zobaczmy, jak one wyglądają. I króliki się zastanawiam już też, czy przypadkiem nie odtransportować. No tutaj już takie prosiaczki ładne. Tam rajcują w tym błocie. Dobra. Kozy. Kozy jak to kozy. Cały tłum kóz, pokarm 2700. Na łące ciekawe, że nic nie ma. A tutaj mamy kwiecień i tej trawy wygląda, że jest całkiem sporo. Zobaczmy, jak sobie rzeźnik radzi. Czy mu jeszcze można coś podrzucić? Spróbujmy. 2 sztuki, dam radę. Tak. No i szybko zostały rozładowane, słuchajcie. Gramy nie za długo, ale no poszło to, powiedziałbym, bardzo sprawnie, bardzo szybko. Że te 2 sztuki, bardzo szybko się to produkuje, tak myślę. Dobra, jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje. Czy ta produkcja to tutaj w ogóle się jakaś toczy?
Mhm. Tutaj taki błąd mamy i to mnie też intryguje. Zostały mi to jakieś pojedyncze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na nowej wersji mapy. Może coś się uda lepiej zrobić. O, co ja szukam? Króliki szukam. Jaka sytuacja u królików? 44 na 50, więc i pokarm jest w połowie. To można by im pokarm dowieść. O, pokarm dowieść, tak myślę. Czyli trochę siana, czyli jakaś taczka by mi się przydała. Czy ja mam dużą taczkę? Tak się zastanawiam. Czy mam tylko te małe taczki? Gdzie są taczki? Tak, czyli mam taczki takie, jakie są w oryginale mapy. Dobra, to weźmiemy tą taczkę, która tutaj stoi. I jedną taczkę siana dla tych królików dobierzemy. Może tak pojedziemy na klawiaturze tym razem. Nie jest to pojazd mechaniczny sensu stricto, więc pojedźmy tak. Teraz pytanie, gdzie ten trigger... Aha, kierownicę mam skręconą i się zaczynają chocki klocki. Gdzie ten trigger tu łapie? Może tu? Hmm. No dobra, będziemy spamować. Nie złapało, to do tyłu. Znowu nie złapało. No, naprawdę nie wiem, gdzie to łapie. No nie wierzę, żeby nie było tego. O, jak pragnę wolnej soboty. Muszę gdzieś jakiś znacznik zrobić, naprawdę. Tylko mi się uda tą taczkę załadować. Może bardziej jednak do tyłu. Spróbujmy gdzieś tutaj tak na wprost tego murka. No jestem w szoku, nie mogę tego siana stąd wydobyć. Nie, no tak być nie może. Czekajcie. Dobra, słuchajcie, udało się. To jest dokładnie tutaj. W takim razie ja sobie tutaj pozwolę jakąś plamę zrobić, może mi się uda. Weźmy sobie budowę. To jest rzeźba, to jest malowanie. Weźmy malowanie i zmieńmy tą teksturę. Trawa nie. Błoto, 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 błoto. Skała, błoto, bruk. Taki jakiś bruk i taki bruk. No to może zmieńmy na taki, który będzie się tutaj odróżniał. Może na jakiś... o, w tym miejscu stoimy. No dobra. W tym miejscu wydaje się, że łapie. Tak, i tutaj powinienem móc to siano nasypać. No, trochę mnie to tutaj kosztowało.
zachodu i czasu, ale się nasypało. Dobra, jedziemy do króli. Tych żarłoków. Jeszcze nie popatrzyłem chyba na gęsi, ale wydaje mi się, że gęsi też tam chyba miały. A nie, gęsi nie mają. Gęsi nie mają. A kury mają. Nie mają. Kury i gęsi nie mają. Mhm. Kury i gęsi nie mają żarcia. No to tutaj troszkę zmienia. Dobra. Siano całe wyszło, to powinno na króle wystarczyć. Zaraz zobaczymy, czy im czegoś brakuje. Najwyżej dostaną sałatki trochę. Dobra, udało się jako tako wyjechać. Dobra, zostawmy taczkę. Ile teraz te króle mają? Czy to coś tutaj będzie w stanie mi pokazać? Pokarm 648. Dobra, weźmy o jedną skrzyneczkę. I teraz mamy co? 640 to 30 przybywa. Dobra, weźmy dwie skrzynki sałaty im damy. To chyba trochę tej sałaty... A nie, znikło. O, 4 brakuje. Dobra, króle, ja poczekam, aż będziecie mieli pełną tą i pójdziecie też do rzeźnika. A teraz będziemy karmić kury, bo nie zauważyłem, że te kury tutaj i te kaczki to tak słabo wyglądają. Ale mamy tutaj już gotową taczkę. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Nie wiem kiedy, ale wypadałoby się zająć winnicą. Tam by wypadało chyba trawę mulczować, takie rzeczy. I zobaczcie, czytałem sobie gdzieś, gdzie ja to czytałem? Tutaj w pomocy. Winnica. Jest winnica? Trzcina, winnica i oliwki. Popatrzcie. Kiedy trawa urośnie wystarczająco wysoko, użyj mulczera do oczyszczania przestrzeni pomiędzy rzędami upraw. Przeprowadź kultywatoranie za pomocą i użyj nawozu. Czyli najpierw mulczer, potem kultywatorowanie, potem nawóz. Dobra. Spróbujemy tak zrobić. Wysypiemy. Też chyba załadujemy od razu. Aha, tutaj więcej obornika nie ma. To pod tym kątem jest ok. Może zróbmy taki widok i spróbujmy się elegancko wycofać. Ok, dobra. Może teraz dla odmiany byśmy wysypali ten nawóz tutaj gdzieś na wjeździe, co? Nie, na wjeździe nie. Na środku go damy tak jak zawsze. Bo będziemy chcieli po przyczepę pojechać albo po coś, no to ten nawóz mi tutaj nie bardzo pasuje. Tak na wjeździe. O. To jeszcze raz żarełko. Cudownie. Myśmy tutaj, pamiętacie, parę worków zrobili, więc mamy co tutaj rozsypywać. Aczkolwiek przyznam szczerze, że jakby ta taczka była większa, to wcale bym się nie pogniewał. Odrobinę chociaż.
Jak teraz te nasze gęsi wyglądają? Jeszcze jedna runda. No, jakoś się wyswobodziłem. Tym, tyrym, tym, tyrym, tym, czego słucha rolnik? Jakiegoś Walkmana tu brakuje, żeby sobie na uszy założyć jakieś radio czy rozgłośnia. Było fajnie, gdyby można było sobie posłuchać. O! I co, to już koniec? No, prawie koniec. Dobra, to tym już nic nie będziemy wieźli więcej. To teraz kury. Teraz kury. O, tutaj kurnik jest ciut większy, to chociaż jest się jak rozpędzić. Dobra. Załadujmy od razu obornik w drodze powrotnej. Jak te kurczaki tu wyglądają? Kurczaki to jeszcze będzie 1-2 kursy przynajmniej. Przynajmniej te drzwi są trochę szersze. Dobra, możemy tu bardziej wysypywać, bo tak wysypałem na mojej drodze do tego, prawdę powiedziawszy, po kurczaki. Jak chcę klatką do rzeźnika wywieźć, to jest prosta droga do tego miejsca i tam trochę będzie kurzego nawozu. Właściwie to gęsiego. Kurczy ten woreczek, a tu jeszcze ze 2 kursy. Szybko te woreczki wychodzą. Mam nadzieję, że na tych jajkach sobie odbiję trochę. Okej. No myślę, że nie wiem, czy ja chcę jeszcze jeden kurs zrobić. O, wyszliśmy. Dobra. Zrobię jeszcze jeden ostatni kurs. Zobaczę, jak bardzo się skurczy nam ten woreczek. Aha. No pięknie. Trochę rozsypałem na ziemi niechcący. Czyli tutaj się to chyba już nie mieści po prostu. Tak, bo jest 100. No i tak to na razie zostawmy. Niech to sobie tu stoi.
Słuchajcie, moi kochani, my teraz się machniemy się do winnicy, żeby zobaczyć, jak wygląda trawa. Czy ona jest wystarczająco wysoka, żeby ją... No i tutaj tak, prawdę powiedziawszy, nie wiem, czy te chwasty już są wystarczająco wysoko, żeby je mulcherem przejechać. No to tutaj pomiędzy rzędami to i owszem, ale to tutaj to nie jestem przekonany. Dobra, machniemy się następnego miesiąca, bo wydaje mi się, że dokładnie nic nie mamy do roboty. Karma dla ryb, wędzarnia, no jeszcze nie wyprodukowała. Tartak jeszcze drewno posiada. Więc wydaje mi się, że nic takiego nie mamy do roboty. Trzeba by się przespać chyba, po prostu. Tak myślę. W tym warsztacie jesteśmy, to może być. Tu wyjdziemy i pójdziemy się przekimać do maja. Czy ja coś jeszcze tu muszę opryski jakieś wykonać, czy coś na tych polach? Chyba nie. Bo tu mam wszystko w porządku, chwastów nie mamy. A jeśli chodzi o... No pola całkiem przyzwoicie jak na mnie wyglądają, 60% ponad, czy też 65 średnia ocena, to jak dla mnie to dużo. 208 tysięcy, no cóż, no to niestety się zaraz będzie rozchodziło. Pole numer 2 pH, no ale azot to ma znowu jest przeazetowane, tutaj jakby troszkę brakowało. Nie wiem, z czego to wynika. Jak to było? On tu pokazywał mi spodziewane plony. O, 96%, a tu 99%. A tu? No, tutaj słabo. Nie wiem dlaczego, ale słabo. Tu potencjał jest tylko 80% na tym polu numer 2. A to chyba nawet nie chodzi o pole, tylko o miejsce. No, zobaczmy tu. A tu jest 94. Azot 220. Azot źle na 140. No trudno, azot źle to źle. Słuchajcie, na razie będziemy starali się przeżyć na tym, co mamy. I zerknijmy, to nie handel, tylko jeszcze na winnicę. Zobaczcie. pH. Czy ja tu zobaczę ocenę środowiskową? Nic się nie dzieje. Jak ja tu bardzo muszę. Potencjał 118%. A ile tego będzie? Potencjał 125, 111. pH jest źle, za mocne, za duże pH. pH doskonale. To. Z tymi winogronami, słuchajcie, to nie wiem, jak to jest, naprawdę nie wiem. A już ten kawałek winnicy to w szczególności jest jakiś zupełnie porobiony. Dobra, tak jak mówiłem, przyśpimy, zobaczymy co następny miesiąc, czyli maj pokaże. No to lecimy do 8 i na dzień dobry zobaczymy co w tej winnicy się dzieje.
No dobra, to jesteśmy na dzień dobry. Zobaczmy, jak jesteśmy mocno w plecy w naszych finansach. 43 tysiące nam znikają, ale sprzedane produkty 13, no to zawsze coś tam żeśmy odbudowali. Ten potencjał, plus pożyczka jest w olbrzymich ilościach. Ciekaw jestem, czy ja jeszcze jakąś pożyczkę mogę wziąć. Zobaczmy. Mogę. No ciekawe do ilu. 10. Miałem 790. No to jeszcze mogę dużo brać pożyczki, zobaczcie. To spoko. Dobra, spróbujmy to pospłacać z powrotem. Bo takiej kasy na razie nie potrzebujemy. Więc wróćmy do jakichś wartości, na przykład 750. O. No to może nawet 730. Niech będzie. Trochę mniej, trochę żeśmy spłacili pożyczki. Co na wyprzedażach? Zetorek, Volvo. Duża rzecz. Duża rzecz, ale tylko do jednej uprawy, więc niespecjalnie. Zetorek 155. No mógłby być ciekawy. Ale my chcieliśmy teraz do winnicy, drodzy panowie i drogie panie. Do winnicy się przenieść, wsiąść do pojazdu, wysiąść z pojazdu i spróbujmy tutaj w tej winnicy zadziałać. Te chwasty są takie podobnie jak były, tak? Więc najpierw włączymy opcję Mulcher. Aha, to nie tak. Opcja Mulcher to znaczy włącz traktor. Tutaj niestety żaden obciążnik nie wchodzi w rachubę, ponieważ nie będziemy mieli za długi przód i nie będziemy mogli manewrować. To już ostatnio sprawdzałem, że obciążnik, ten traktor plus maszyna z tyłu, którą zaraz zaczepimy, to po prostu jest za długi zestaw. Tutaj ta winnica jest zrobiona nie dość, że bardzo wąska, to jeszcze te wszystkie wjazdy w rządki są też bardzo ciasne i przy długim składzie, jaki bym miał z obciążnikiem, praktycznie to będzie niewykonalne. Spróbujmy, zobaczmy, bo tak jak mówię, nie jestem fachowcem od winnicy, mam ją pierwszy raz, a na drugiej serii mam jabłka, które chyba podobnie się zachowują. No zobaczymy, jak tutaj winnica, jak tam jabłka będą szły. No dobra, no to powiedzmy, można by powiedzieć, kurczę, jak żeśmy wjechali, powiedzmy, można powiedzieć, że mamy to, że można by mulcher opuścić, włączyć. Zróbmy taki widok i zobaczmy, co tutaj się zadziewa. No jako tako to pracuje. Pytanie, czy ja mogę jechać, czy ja muszę jechać po obu stronach, czy mogę jechać środkiem. Się zastanawiam. Tu wygląda, jakby mógł jechać środkiem, bo łapie obie strony. Więc wydaje mi się, że jak będę jechał środkiem, to będzie to najlepsza opcja. Tutaj chyba, żeby przyspieszyć trochę te prace, to nawet nie będę tego mulchera podnosił. No i zobaczmy tylko jeszcze w takim razie, jak wygląda po pierwszym przejeździe ta mapa. Powiem otwarcie, że tutaj nic takiego się chyba nie wydarzyło. Azot
pH. Hmm. Hmm. Czy coś tu się zmieniło? Winogrona. No to jest, powiem, dla mnie ciężka uprawa, bo naprawdę jej troszeczkę mało rozumiem, o co tutaj chodzi. No ale będziemy mulczować te winogrona, a potem, tak jak instrukcja uczy, przyjedziemy z tymi dyskami, nie? Nie został jeszcze włączony kolo. Teraz już został. No, wydaje mi się, że ta jazda na środku będzie optymalna. Między rządkami, jak przejadę, będzie ok. No jest trochę zabawy z tą winnicą. Naprawdę nie wiem tylko, czy to coś mi daje do plonu. Jeśli macie jakieś doświadczenie, jeśli chodzi o Precision Farming, tą wersję programu plus jakaś mapa z winnicą, czy to, co robię, w ogóle ma sens. No widzę, że jakiś skutek jest. Na pewno ta trawa tutaj w środku, te chwasty się mulczują. Czy to tylko zmienia jakby... Mulczuje też wszędzie poza tak naprawdę. Czy to tylko zmienia jakby potencjał plonowania, tak? Że się opłaca tą czynność wykonywać. Tego szczerze mówiąc nie wiem. Dobra, pozwólcie, że zrobię takie cięcie i zobaczymy się, jak już przejadę przez całą tą winnicę. Powiem tak, słuchajcie, zmulczowałem tak dobrze, jak umiałem. No i prawdę powiedziawszy, nie widzę większych efektów tego mulczowania. Ani, znaczy, tutaj to widać, tak, że te chwasty trochę się zmulczowały. Teraz jeszcze powinienem teoretycznie pojechać... no w zasadzie tu bym mógł pojechać. Słuchajcie, kochani, no zmulczowałem najlepiej jak umiałem. I teraz będę starał się wziąć... To jest chyba kultywator, jak mnie pamięć nie myli, taki z dyskami. I teraz, tak jak mówi instrukcja, po mulczowaniu przejechać tym kultywatorem. No zobaczmy, jak to wyjdzie. Prawdę powiedziawszy, naprawdę nie wiem. W sensie... nie w tą stronę. Nie wiem, bo nie mam doświadczenia z winnicą. Jest to w zasadzie pierwsza seria, kiedy robię winnicę. I jakoś to tak wygląda, że nie do końca jestem przekonany, że wszystko robię dobrze. No zobaczymy. Spróbujmy teraz, jak to będzie wyglądało z kultywatorem. Tu wprowadzimy. Ja nawet w niektórych rzędach to jechałem 2 razy, w sensie w tym tutaj nie chyba, ale jechałem raz po lewej, raz po prawej stronie. No i zobaczmy, jak to się będzie zachowywać. Zmienimy tylko widok. Opuścimy. No i zobaczmy, czy coś tutaj się dzieje. No coś się dzieje. Pytanie, czy coś się zadziewa na tej mapie. Aha. Troszkę za blisko chyba jadę.
Noż kurczę, no. Nie wiem, czy powinienem jechać środkiem. To jest znowu to same pytanie, czy poprzednio. Czekajcie, zerknijmy na minimapę. Czy coś tutaj się pozmieniało? No, kolor to ma chyba taki sam przede mną, jak i po mnie. Jeśli chodzi o pH, to też jest chyba bez zmian. Zobaczmy coś innego. Uprawione ściernisko, gleba, faza wzrostu. No tutaj nie widać nic, co by sugerowało, że coś tutaj zrobiłem, nie? Troszkę mnie to deprymuje, przyznam szczerze. No ale nic, to jedźmy dalej. No na samej glebie to widać jakąś różnicę, tak? Że tutaj pojawiają się takie ciemniejsze elementy, więc chyba ok. Tak jakbyśmy trochę tego faktycznie zmulczowali. No tutaj jadąc środkiem mogę cokolwiek robić, bo tak naprawdę na jazdę po dwóch stronach to trochę jest za wąsko. Tutaj już jest nie, no też wąsko. Trzeba powiedzieć, że szerzej, ale nie do końca. Jeśli ktoś jest fachowcem od winnicy, to zapraszam. No ja niestety nie wiem, jak mam tutaj postępować. No i teraz pytanie, czy powinienem jechać też po drugiej stronie, czy nie. Może w tych nie będę jeździł po drugiej stronie, w tych bocznych. Jeśli już, to pojadę w tych głównych. A tutaj tylko jeden przejazd środkiem będę starał się zrobić. No i zobaczcie, jak tutaj ciężko nawrócić. Praktycznie się obijam od siatki do słupków, nie? Trochę ta winnica, uważam, powinna być poprawiona odrobinę. Mogłaby być trochę mniejsza, ale jednak no jakaś poprawka jej się chyba należy. O, zobaczcie, jak tutaj jest wąsko. Ledwo się zmieściłem. I przy tak wąskim przejeździe faktycznie, zobaczcie, robię obie strony tym kultywatorem, nie? Nie, nie zobaczę. Nie mogę wysiąść, zobaczcie, żeby to obejrzeć. Tutaj robiłem obie strony. 99%. No. pH źle, tak? A tutaj ile pokazuje teraz? 123. No to tyle samo pokazuje de facto, co jakbym nic nie robił. Tu w ogóle pH jest bardzo źle. Nie wiem, słuchajcie, zrobię to mulczowanie tutaj, ale naprawdę nie wiem, czy to jest to. I tutaj na przykład to po prawej stronie, zobaczcie, nic się nie dzieje z tymi chwastami. Nie wiem, czy to jest to, co być powinno. O, tutaj to chociaż coś widać, że coś się zadziało przez chwilkę przynajmniej. Ale jak robię to mulczowanie, to te chwasty powinny jednak znikać chyba w większej mierze, w większym stopniu. Dobra, wjedźmy w następny. Bardzo proszę o jakąś radę. Co tutaj powinno się wydarzyć w tej winnicy? Ja już zapowiadałem, że to będzie chyba jeden z ostatnich roków tej winnicy. Chciałbym tylko wyprodukować to wino.
ale nie wiem, czy sobie nie odpuszczę. To będą chyba ostatnie zbiory. Tak myślę. Nie wiem, zobaczymy. Może następna wersja mapy coś zmieni. Tak, tutaj już chyba jechałem po obu stronach, zobaczcie, bo jest wygolone po lewej i po prawej ta trawa. Więc są takie miejsca, gdzie jechałem po obu stronach. Tutaj już mam jakiś kłopocik. To jest bardzo ciasno. Nie, tu jest szeroko. Bardzo ciasno to będzie chyba w innym rządku. No okej, tu też jest szeroko. No i teraz pytanie, czy gra mi to zalicza. Tutaj tak bardzo ładnie nawet to wychodziło, szczerze mówiąc. Dużo tego jakby tej ziemi się tak za tym kultywatorem sypało. Tak wyglądało fajnie. Jakbym coś robił nawet. Tutaj to tak wygląda incydentalnie. Coś się pojawia. W sumie to jest chyba najmocniejszy silnik w tym Landinim, a on sobie nie daje rady z tym kultywatorem tutaj. To jest bardzo intrygujące, o co kaman. Ciekaw jestem, czy jak tak pojeżdżę w tej nazad, czy coś mi się zmieni, jeśli chodzi o ocenę tej winnicy. Czy ja tu mogę zobaczyć tą ocenę? ,54 w tej chwili jest. No właśnie. I tutaj jedyne co jest poprawne to ostatnie, to ile dobrze patrzę, to badanie próbek. Oj, przepraszam najmocniej. 54. Dobra, ja tu troszkę pojeżdżę i widzimy się za moment. Słuchajcie, kochani, robię ostatni rządek i prawdę powiedziawszy, nie jestem przekonany do tej mojej roboty, że tutaj wszystko jest jak należy. Z dwóch stron tych rządków nie jestem w stanie obrobić, bo ta druga strona jest często na pochyłości i to będzie bardzo trudno, żeby z tamtej strony jeździć, tak? Ten ciągnik będzie tutaj wykrzywiony, więc nie wiem. Jak również też nie widzę sensu większego tych tutaj prac, prawdę powiedziawszy, bo co? Ponieważ tutaj żadnego dużego efektu nie widać. Prawdę powiedziawszy, tutaj widać te chwaściory, ale z tej strony nie jechałem i tutaj nic nie widać takiego, żeby... Patrząc jeszcze 54, tyle ile było, tyle jest. Patrząc jeszcze na azot, to wygląda jakby tego azotu było
Za dużo, czy za mało, czy w sam raz? Jak to jest? Może wejdźmy między te, że tak powiem, grządki albo w tą alejkę i zobaczmy. On mi pokazuje pH i azot doskonale. Tu azot źle. Raz źle, raz doskonale. Azot. pH źle, bo jest za dużo. Ale azot... Wygląda na to, że ja nie muszę tutaj nic nawozić. No bardzo źle nawet. Ale plony ok. Więc ja tego tutaj nie rozumiem. Słuchajcie, już w tej winicy nic nie będę w tym momencie robił. Jadę tylko odłożyć to narzędzie. Miałem zamiar jeszcze zrobić nawożenie, ale bo tam jest nie na zielono. Ale wydaje mi się, że to nawożenie nie ma większego sensu, bo przenawożę. Więc tylko odstawimy ten tutaj kultywatorek. Niech on tu sobie stanie, tak jak teraz jest. Nawet trochę za daleko wjechałem. Odłącz, zaparkuj, słuchajcie, i na dzisiaj chyba to będzie tyle. Chociaż jeszcze zerknijmy, bo chyba przespałem, tak, 1 miesiąc i można by tutaj na nowo zacząć cykl gospodarski, że tak powiem, w cielętniku i nie tylko. Pokarmu prawie nie ma w cielętniku. I mleko też zeszło, ciekawe. Więc no, trzeba będzie się zastanowić, co z tym fantem. Świnki dużo nie zjadły. Kozy, no wszystko trzeba będzie zacząć karmić na nowo. To klasycznie jak co miesiąc w obejściu. Ciekawe, ile mam tych królików. Kury. No, wszystko trzeba karmić. Te gęsi dużo jedzą, wbrew pozorom. Myślałem, że trochę mniej. Dobra, wejdźmy sobie do tutaj na przykład i zerknijmy na te króle, czy one się już na tyle rozmnożyły, że ja bym chciał je 48. No myślę, że można już je też powyciągać. Tak, można je też powyciągać w maju ze zleceń. No jest parę ciekawych. Odchwaszczanie. Nawożenie to bym nie chciał brać. Pielenie. Za małe kwoty. Transport drzew tradycyjnie nie. Zbieranie kamieni ewentualnie można by. Ale odchwaszczanie mogłoby być ok. Trzeba by pożyczyć. No to będzie chyba w następnym miesiącu nasza praca. Bo my w tym momencie no nadal nie mamy jeszcze nic do roboty, tak, bo nie mamy żadnych zbiorów. Najbliżej nam do pola numer 2 do zbiorów, ale to jeszcze nie teraz. Dobra. Myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Tradycyjnie jeszcze raz proszę o pomoc. Tym razem chodzi o tą winnicę. Czy ja wszystko robię dobrze w winnicy, bo... O, i tutaj ryby też chyba są do obsługi już. Bo wydaje mi się... karma dla ryb. No, wędzarnia, już można pakować te ryby wędzone. A dlaczego jest wykrzyknik? Bo nie ma aktywuj. Ciekawe. Łowienie ryb. Rybki można też połowić. No, tradycyjnie dużo pracy nas czeka na gospodarstwie po prostu.
Czy ja przypadkiem... A, dobrze, dezaktywuj. Nie miałem tego włączonego, chciałem sprawdzić. Rozlewnia, no dalej produkuje wino. Czy nie produkuje? Palety, no nie produkuje, bo nie ma soku z winogron chyba. No nie wiem. A sok z winogron już wyszedł. Dobra, to co my tutaj w ogóle mamy w tym? Sok z winogron już wyszedł. Wino się nie produkuje chyba. Bawole, mleko. To tam gdzie indziej będzie. Słuchajcie, moi kochani, no to... Ciekawe, że zostają te pojedyncze sztuki. To jakieś takie słabe jest, nie wiem, jakiś błąd się wkradł. Może nowa wersja będzie lepsza pod tym kątem. Także no na dzisiaj to tyle. Na przyszłość już wiecie, co mnie czeka. Dużo pracy tradycyjnie w obejściu, plus rybki. Plus pytanie, co to tutaj jest. Czy jest tu jakiś postęp? Czy nie ma tego postępu? No, wydaje mi się, że jest jak jest. Tu jest ciekawy jeden fragment, który wygląda na OK. Jeśli chodzi o azot, no pH to tak różnie. Ale azot jest ciekawy w tym miejscu. No i to pole ma chyba nie najlepszą ocenę. Ale jaka ona jest, to się nie dowiem. 54. No właśnie, chyba nic się wiele nie zmieniło w tej ocenie środowiskowej po tych moich pracach. No trochę mnie to martwi. No dobrze, kochani, słuchajcie, na dzisiaj to będzie tyle. Zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, dużo zdrówka dla Was. Cześć.